Witam serdecznie na kanale Kryptoanonim w kolejnych kryptowiadomościach, czyli wiadomościach ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Jeżeli interesuje Cię content regularnych wiadomości, to zapraszam do subskrypcji, a my przechodzimy już do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoś się do odpowiednich osób. Bitcoin 51 974 dolary jest niecały procent na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ether tutaj sobie poradził lepiej, 3113 dolarów i wybił ponad 4%. Cały market cap zyskał 1,4% i wynosi 2 biliony 83,5 miliarda dolarów. Jak zerkniemy sobie, co najlepiej radziło w ostatnich 24 godzinach, to widzimy AR, mamy tutaj 17,5%, Flery 15,8%, Flare bardzo ładnie ciągnie. I dodatkowo MNT, Mantle 11,2% na plusie. Zaś przegrani ostatnich 24 godzin tu mamy PITE 18%, 18,5% stracił, Helium 5,5% na minusie i Blur Token niecałe 5% na minusie. Na CryptoRank widzimy, że najchętniej się wyszukiwana krypto w ostatnich 7 dniach była Polygon i to jest bardzo ciekawe, że tutaj Polygon zostaje odgrzebany, bo zazwyczaj tu widzimy albo turbashity, albo jakieś właśnie coiny, które dopiero co wchodzą na rynek i tutaj rynek się nimi interesuje. Więc ciekawe, co tam się dzieje. Sharp tutaj jest top 2 i Elite jest top 3. Za to najwięcej wyszukiwań mamy Starknet, tutaj po premierze nieudanej. Głośno na ten temat się troszeczkę zrobiło, jednak cena coś dalej nie chce spadać, jest niecałe 2 dolary. Pixels mamy top 2 i Outlier top 3. Na wykresie złotówki widzimy, że złotówka tutaj się chwilowo umocniła do poziomu 3,97 z kawałkiem. Na Bitcoinie, jak sobie zerkniemy, może wyłączmy sobie te rysunki, no to cały czas siedzimy na poziomie okolicy 52 000. Jest to dość mocny opór w tamtej hoście. Jak sobie zerkniemy na to, no to widać, że tutaj ramiona, te świeczki wszystkie sięgały. Więc zobaczymy, czy się zbierzemy do przebicia, czy może potrzebujemy korekty przed przebiciem. Nigdy nie wiadomo. Jednak pamiętajmy, że najprawdopodobniej, że Bitcoin w następnym roku, do następnego roku powinien sobie dobrze radzić. Z cykliczności tak wynika, a póki to się nie zmieni, nie mam podstaw, aby twierdzić inaczej. Tak samo altcoiny. No i patrzymy, jak spojrzymy za chwileczkę w analizie na same ETF-y, które zasysają, które są tak naprawdę początkiem takiej rewolucji bitcoinowej, która może się udać, bo oczywiście to też jest prawdopodobieństwo. Wszystko w inwestycjach jest prawdopodobieństwem, ale o tym za chwilę. Dobra, lecimy sobie do kalendarza ekonomicznego, aby zobaczyć, co się będzie działo w następnym tygodniu. Poniedziałek, no to z ważniejszych wiadomości przeczytam tylko kilka. W poniedziałek zaczniemy tydzień od sprzedaży nowych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych o 16 naszego czasu. Wtorek wskaźniki zaufania konsumentów i bazowe zamówienia środków trwałych. Środa PKB Polski i PKB Stanów Zjednoczonych, więc tutaj dość ważne wskaźniki dla nas. Zapasy ropy naftowej. W czwartek będziemy mieli PKB kwartał do kwartału, rok do roku i za kwartał trzeci. Aha, bo tam mamy za kwartał pierwszy, więc to będą spekulacyjne w środę, a w czwartek będziemy mieli za kwartał czwarty tamtego roku. No i wskaźniki CPI za styczeń, później wskaźniki CPI w Niemczech, no i końcówka dnia będzie zdeklarowany wstępnie bezrobotni z tych ważniejszych rzeczy. No i koniec tygodnia będziemy mieli wskaźniki PMI dla przemysłu w Chinach, co warto obserwować, także wskaźniki CPI w strefie euro i wskaźniki PMI dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, lecimy sobie do wiadomości. A wiadomości warto zacząć od jednego z ważniejszych wycieków danych. No tutaj zostały przejęte wszystkie maile Adama Backa. On chyba sam je dał ogólnie na jakąś tam prośbę lub sąd nakazał mu to, ale to już jest mniejsze z tym. To były to maile, które on pisał z Satoshim, więc ja sobie wszystkie je przeczytałem.
Można się dowiedzieć kilku fajnych rzeczy, więc wszystkim bardzo zainteresowanym Bitcoinem polecam to zrobić. Urywki są wrzucane na Twitterze bardzo często, na Exie oczywiście teraz. Jednak jeżeli nie znacie angielskiego, to możecie sobie, przypomnę, tylko przetłumaczyć to w Google. Nawet jeżeli to jest zdjęcie, to wystarczy, nie wiem, zrobić screenshota i wrzucić jako zdjęcie do tłumacza apki i będziecie mieli wszystko po polsku. Lecimy dalej. Przeglądarka Brave zacznie korzystać z Solany. Będzie można wypłacić baty, czyli to są tokeny przeglądarki po sieci Solany, no ze względu na szybkość i niskie opłaty. Jednak to nie będzie jeszcze globalnie dostarczone. Dopiero w przyszłości wszyscy użytkownicy będą mogli się z tego cieszyć, jeżeli jest z czego się cieszyć. Przechodzimy sobie do naszych regulacji na naszym podwórku. Mamy tutaj 63-stronicowy dokument, który zawiera właśnie przepisy. Jednym z najważniejszych jest to, że rynek kryptowalut będzie nadzorowała Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF, który... No dobra, nie będę komentował, jaki on jest, bo w niektórych przypadkach naprawdę fajnie działa, a w niektórych przypadkach przegina, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy w końcu jakieś inne podstawy prawne, żeby jasności w właśnie emitowaniu tokenów i jak te podmioty będą tutaj traktowane. Pewnie to się jeszcze zmieni nieraz, jednak... Co wyjdzie z tego? Ja muszę przeczytać całą tą ustawę też samodzielnie. Na chwilę obecną znam tylko opinię, to co widziałem na Twitterze, więc za dużo się nie będę wypowiadał. Z jednej strony jest to dobre. Większym zaskoczeniem jest to, że WASPA, jeżeli mają te licencjonowane giełdy, te zezwolenia, to będą mogły korzystać z takiego okresu przejściowego do końca roku 2025. Same przepisy wejdą w życie 30 czerwca 2024. Niektóre zaczną obowiązywać 30 grudnia tego roku, a niektóre przepisy jeszcze później. Dobra, lecimy dalej. Prowadzący kantor w Polsce trafił do aresztu. No i tutaj polska prokuratura podchodzi do tego tak, że jeżeli ktoś nie prowadzi do odpowiednich regulacji dotyczących AML i KYC, to od razu jest brany pod uwagę, jakby prał brudne pieniądze. To nie jest ok, ale no rozumiem, jedną i drugą stronę staram się zrozumieć. W każdym razie została aresztowana osoba, oczywiście nie znamy danych, bo to jest, można by powiedzieć, anonimowy donos. Jednak na 3 miesiące została aresztowana właśnie z tego powodu, że nie posiadała tych, no dobrze, nie prowadziła weryfikacji swoich klientów. No i została pozwana jeszcze z artykułów kodeksu karnego, że właśnie jeżeli pomagasz w jakikolwiek sposób wprowadzić do obrotu albo nie wiem, jakieś właśnie papiery wartościowe, no to jesteś tak jakby współwinny prania tych brudnych pieniędzy i grozi ci pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Trzeba obserwować, jak to się zakończy, bo na pewno nie jest to w porządku, ale z drugiej strony kantor, który wiedział, że musi coś takiego robić, a tego nie robił, to sam sobie prosił się o kłopoty, no bo jednak nie możemy się nie zgadzać z prawem i podatkowym, i prawem karnym, jednak jeżeli żyjemy w danym kraju, to musimy tego przestrzegać, bo potem mogą być różne problemy, a chyba nikt nie chciałby iść siedzieć do więzienia do lat 8 za takie coś. Dobra, lecimy sobie dalej. O, i a propos prawdopodobieństwa, to bardzo fajny jest artykuł na GitHubie, znaczy fajny artykuł, normalny artykuł z sztucznej inteligencji, ale o co chodzi? Tutaj mam swój komentarz. Często się zarzuca osobom, które nagrywają na YouTubie, nie chcę powiedzieć influencerów, bo się nie używa, w ogóle nie czuję, że taką osobą, czuję się bardziej jakimś tam przekazywaczem informacji. W każdym razie często się mówi, że nie powiedziałeś, że to urośnie, albo nie powiedziałeś, że spadnie, nie? Takie komentarze widzimy. No, bo moi drodzy, nie można powiedzieć czegoś takiego, bo im dłużej się siedzi w rynku, tym bardziej się rozumie to prawdopodobieństwo, tak? Ja osobiście twierdzę, że na Bitcoinie najprawdopodobniej da się zarobić. Jest wysokie prawdopodobieństwo. Dla mnie to prawdopodobieństwo jest czytelne, tak? Czyli widzę rzeczy, które muszę obserwować i które zwiększają dla mnie osobiście to prawdopodobieństwo. No i też
Przez to mam poczucie, oczywiście to może być poczucie w wielu przypadkach, że Bitcoin jest niedowartościowany do tego, jak jeszcze jest zaadoptowany na świecie. I przez to jest to dla mnie dobra inwestycja, która jeszcze z cykliczności idealnie chodzi. To się na pewno skończy prędzej czy później, to tam mamy jak w banku, jak rynek dojrzeje. Jednak ja na przykład jakbym miał określić swoje własne prawdopodobieństwo, to stałem między 70 powiedzmy a 80%, że Bitcoin między rokiem 2024 a 2025 najprawdopodobniej właśnie przebije swoje ATH i zrobi nowy szczyt. To jest moje prawdopodobieństwo, ale jest 20%, 20-30%, że tak się nie stanie, więc nie mogę powiedzieć, że tak na pewno. W życiu nic nie jest na pewno. Mówi się, że na pewno są podatki i śmierć. W sumie to nie jest już na pewno, bo jeżeli znajdziesz dobrego księgowego, to może ci wszystko zoptymalizować, a jeżeli nasza cywilizacja zajdzie tak daleko, że nie wiem, będziemy potrafili kopiować świadomość na dysk, no to już i śmierć nie będzie pewna. Oczywiście chodzi o to, że nic nie jest na pewno. Próbuję to jakoś naświetlić na skrajnych przypadkach, ale tak właśnie jest. I to właśnie sztuczna inteligencja rozumie bardzo dobrze. Zapytana o to, co sądzi na temat halvingu, na temat Bitcoina, odpowiedziała różne scenariusze z prawdopodobieństwem, jakie może wypaść, szansami. Więc to jest bardzo ciekawy artykuł. Ja sobie tu przelecę dla osób, które nie chcą wchodzić na stronę, żeby to przeczytać. Możecie sobie tutaj zatrzymać i przeczytać całe, bo nie będę tego robił, aby ten odcinek nie trwał jakoś super długo. Dobrze, przechodzimy do następnej wiadomości. Mamy współpracę Google'a z Redditem, więc jest to duża współpraca. Ciekawe, co wyjdzie z tych dwóch z tych współprac tych firm. Obie firmy mają dość duże zasięgi. Reddit jest też bardziej kojarzony właśnie z taką typową techniczną myślą, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Nie mówię o inne tematy, bo ja tego tam nigdy nie przeglądałem. Jednak dużo projektów się zrodziło głównie na początku na Reddicie, później i Twitter, nie? To są takie dwie rzeczy, które warto obserwować, w szczególności kiedy się interesujecie samą technologią, a nie tylko zarobkiem pieniędzy. Dobrze, kryptowalutowe Oscary, nominacje mamy nowe do nagrody CoinMarketCapu. Jak sobie zerkniemy, kto jest nominowany, no to mamy tu oczywiście Changpeng Zhao, mamy Vitalika Buterina, no i możecie w sumie sobie zatrzymać i też przejrzeć wszystkie osoby, no ale tak, myślę, że te dwie osoby, które wymieniłem, jak najbardziej powinny być nominowane. Lecimy dalej. A my przechodzimy do kolejnego pozwu w stronę Stanów Zjednoczonych, w stronę zarządu Stanami Zjednoczonymi, bo jakby nie patrzeć, SEC to jest oddział rządowy, jakby nie patrzeć, tutaj mamy podane do sądu Departament Energii Stanów Zjednoczonych, Agencji Informacji o Energii i Biuro Zarządzania Budżetem, agencje, które należały do Joe Bidena i tutaj zostają pozwane właśnie ze względu na zbyt duże gromadzenie danych o zużyciu prądu przez kopalnie. Sam Riot Platforms się zdenerwował wraz z innymi podmiotami. 82 kopalnie. Troszeczkę nie rozumiem tego pozwu. Znaczy, rozumiem, że rząd może wkurzać takimi rzeczami i że nie wszystko warto pozwalać i to jest bardzo fajne, że właśnie społeczność podaje do sądu i zobaczymy, jakie będą wyroki. To jest mega fajne. Jednak z drugiej strony nie rozumiem oburzenia. Możliwe, że nie znamy też oczywiście wszystkich danych, bo w większości przypadków nie znamy wszystkich danych, ale tu jest o informacji o zbieraniu danych dotyczących zużycia energii. No wydaje mi się, że takie dane trzeba zbierać, żeby chociażby zabezpieczyć dostęp do tej energii, żeby chociaż właśnie regulować dostęp, kiedy właśnie by zabrakło energii, jakie podmioty mogą poradzić sobie bez energii, jakie sobie nie mogą poradzić bez energii, więc dla mnie to jest naturalne, więc nie rozumiem, czy to tylko o to chodzi, czy może jest coś, o czym nie wiemy. Przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 2,4 miliarda dolarów, a hash rate sieci wynosi aż 650 exahaszy. Do porównania Ethereum 3,4 miliarda dolarów. Zerknijmy sobie na sam łańcuch Bitcoina, gdzie widzimy opłaty bardzo niskie, ale mamy końcówkę niedzieli, więc to jest nic nadzwyczajnego, niecały dolar. Moi drodzy, ktoś tu na grupie pisał, że musiał zapłacić 350 dolarów za opłaty na sieci Ethereum. Jak sobie zerkniemy 36 GUI dla tych wszystkich nowych, pamiętajcie, Etherscan.io zawsze, jeżeli robicie
przelew na Bitcoinie, to wchodzicie na przykład na Mempoola albo inny Explorer, ale polecam Mempoola, bo naprawdę jest fajnie to rozrysowane, jak bloki wpadają, co stoi w Mempoolu, czyli Mempool to są te bloki, które jeszcze nie zostały wpisane i czekają w kolejce. One są priorytetowane oczywiście od największej opłaty transakcyjnej, bo logiczne też byście zabierali transakcje, które najwięcej Wam płacą. Jeżeli robicie coś na ERC20, czyli tokenami MetaMasku na sieci Ethereum, to zawsze sprawdźcie sobie, jakie są GUE i ustawcie, nie wiem, jak Wam bardzo się śpieszy, to dodajcie do tego jakąś wartość, powiedzmy 5. Jeżeli Wam się mniej śpieszy i możecie poczekać, to odejmijcie 5. Pamiętajcie, że jak robicie mniej GUE, a robicie na przykład swapa na Uniswapie, to on tam ma okres ważności i nawet jak dacie mniej, bo sobie pomyślicie, że możecie poczekać, to Uniswap może odrzucić tego swapa i tylko przepalicie swoją fee, więc zawsze warto to zmieniać w portfelu, klikać zaawansowane opłaty transakcyjne i wpisać ręcznie, ponieważ MetaMask bardzo często nie aktualizuje dobrze opłat i wtedy wychodzą jakieś dziwne kwoty. Aktualizuje je źle, czyli powiedzmy opłaty są na poziomie $20, a tam widzisz 300. No i tak, czasami możesz widzieć takie opłaty, więc jeżeli jesteś nowy, masz mikropłatności, to nie używaj, to najprawdopodobniej pozbieraj sobie na tej giełdzie troszeczkę więcej tych coinów, oczywiście sam zdecydujesz i dopiero przelewaj po tym łańcuchu. Jeżeli dany token, możesz użyć innych sieci, ale moi drodzy, jeżeli używacie BNB Chaina, czyli Binance Chaina, to tak naprawdę możecie trzymać to dobrze na giełdzie. Może bym powiedział, że Binance Chain jest bezpieczniejszy o kilkanaście procent, bo może być mniej podatny na haki niż sama giełda. To jedyna jest zaleta, ale jeżeli by padła giełda, to Binance Chain najprawdopodobniej też padnie lub te coiny, które na nim są, bo powiedzmy, że walidatorzy będą dalej działać, mogą bardzo szybko stracić na wartości, więc to wszystko warto analizować. Już jeżeli bym miał naprawdę wybierać inne chainy, to wolałbym wybrać Matika albo wybrać Arbitrum. Patrzcie, ile też na sieciach jest zablokowane TVL-u, czyli ile jest zablokowanych i wartości na sieci, bo to często też się wiąże z bezpieczeństwem sieci. Na Ethereum płacicie większe prowizje za transakcje, ale pamiętajcie, to jest sieć, która najprawdopodobniej z tych wszystkich EVIM, Ethereum Virtual Machine, wypada ostatnia, tak? Dlatego, płaci się za coś, nie? Jak to ktoś mówił, to nie jest sieć dla biednych ludzi, ale to nie znaczy, że jeżeli masz kapitał w wysokości $300 i chcesz kupić jakieś tokeny, to nie warto tego robić, tak? Bo czasami nawet warto zostawić to na giełdzie, uzbierać sobie na przykład do tego $1000 i dopiero wypłacić. Na początku dużo osób robi taki błąd, że chce kupić bardzo dużo coinów, bo słyszę od różnych influencerów, za dużo też osób słuchacie bardzo często i sobie robicie właśnie miazgę w mózgu, jak ktoś napisał dzisiaj na grupie. Ja osobiście, Buffett kiedyś mówił, że dywersyfikacja jest dla osób, którzy nie rozumieją rynku, albo nie rozumieją, co robią. I to oczywiście ja się zgadzam z tym pół na pół, dlatego, że warto dywersyfikować pod takim względem, że na przykład nie trzymać wszystkiego w krypto, albo nie trzymać wszystkiego w nieruchomościach, albo wszystkiego w złocie, no bo zawsze ten rynek może jakoś mieć tąpnięcie i wtedy może coś się stać, ale faktycznie, jeżeli inwestujesz na przykład w bardzo dużo projektów, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wiesz, co robisz. Bo jeżeli już wiesz, co robisz, to na przykład o wiele lepiej ci inwestować w 10 projektów, powiedzmy po te $2000, niż w 40 po $300, czy tam po ileś. Po pierwsze, opłaty transakcyjne się zjedzą, czyli z tego zysku ci nic nie wyjdzie, no chyba, że twoją strategią jest liczenie na strzała takiego razy 100 i wtedy to przerzucić do czegoś innego. Jednak myślę, że w większości przypadków będą stratne pozycje. No oczywiście krypto dużo altów zrobi razy 20, tak? Pamiętajmy, że od dna zrobią razy 20, razy 40, a my już mamy rok hossy za sobą. Osoby, które mówią, że czekają na hossę, to hossa jest i to widać. Oczywiście czekają pewnie na ten blow of the top, czyli wybicie tego mega szczytu po halvingu, które się działo zazwyczaj. Jednak nie można powiedzieć, że hossy nie ma. Dobra, za dużo się rozgadałem.
dodałem to kawałek dla nowych, więc przewincie, jeżeli was nie jesteście nowi, a my lecimy do ETF-ów. ETF-y cały czas zbierają 912 tysięcy bitcoinów jest w ETF-ach. Jak zjedziemy sobie i zobaczyć top 3, no to 445 386 bitcoinów jest w Grayscale'u, 130 231 bitcoinów jest w BlackRocku i 91 645 bitcoinów jest w Fidelity. Oczywiście to jest aktualizacja z czwartku albo piątku, bo one czasami muszą troszeczkę minąć. Tu mamy napisane 24, ale to jest aktualizacja tego pliku, a jeszcze mamy osobne aktualizacje każdego z ETF-u. Więc no, pamiętajcie o tym. No i przechodząc do Ethereum, to wypaliło się 475 Etherów, więc jak na weekend to jest sporo, a opłaty transakcyjne to jest około 35 GUI. Na token unlock możemy sobie sprawdzić, ile jest związanych Ethereum w kontrakcie, czyli w stakingu, i cały czas ta liczba rośnie, co jest oczywiście wielką presją na popyt i cały czas jest generowana z dwóch stron, ja to powtarzam, ze spalania Ethereum i z stakeowania Ethereum, więc Ether powinien się w pewnym momencie mocno obudzić. I tutaj mamy już 25,72 total supply. Na giełdy troszeczkę wpłynęło nam bitcoinów 17 tysięcy, prawie 13 tysięcy Etherów, no i 63 miliony 600 zostało wypłacone w stabilnych walutach. Wolumeny na futuresach mniejsze jak to na niedzielę, ale i tak wysokie, 71 miliardów dolarów, no i wolumen na otwartych pozycjach, znaczy nie wolumen, tylko otwarte pozycje, to jest okolice 23 miliardy dolarów, co odpowiada, przypomnę, prawie szczytowi, prawie jesteśmy przy ATH otwartych pozycji, bo tutaj mieliśmy 23 z hakiem, a teraz mamy 22, troszeczkę ponad 22. 200-tygodniowa średnia krocząca też cały czas do góry, od 10, nie, ile ma Bitcoin lat? No tu mamy akurat 2012 rok, więc mamy tutaj na tym wykresie 12 lat cały czas 200-tygodniowa średnia do góry. To za chwileczkę będę tłumaczył w kolejnych odcinkach. 74 Fear and Greed Index według jednego indykatora, według drugiego 67 jest to chciwość, 63 Alt Season Index, więc tutaj idziemy w kierunku Alt Seasona. No zazwyczaj jest tak, że jeżeli Bitcoin mocno pompuje, no to w pewnym momencie prędzej czy później ten alt season będzie, bo mimo, że instytucje nie będą kupować, to będą kupować inwestorzy, którzy zarobili i prędzej czy później niektóre alty wystrzelą, w szczególności, że dużo altów nie ma dużego wolumenu obrotów i łatwiej jest tą płynność, dzięki niskiej płynności podnieść ich ceny. Dodatkowo CBB indeks jest w poziomie 69, to jest blisko lokalnego szczytu, który był na poziomie 71, tutaj nie mogę go złapać, ale był 71 w pewnym momencie. NUP to jest tak praktycznie już był tam w CBB indeks, cały czas jest na pomarańczowym, ciemnym. No i co się odblokuje? NYM 3,6%, YOGIGI 5,5%, no i tutaj Prime widzimy także 5%, nie mam pojęcia co to jest. DIDX 11%, więc no tutaj sporo, jeszcze 41% dopiero jest odblokowane, więc osobiście uważałbym z coinami, które mają dużą podaż, w szczególności kiedy nie rozumiesz dystrybucji tej podaży, bo jeżeli rozumiesz dystrybucję, no to jest duża szansa, że wiesz bardziej co robisz. No i na koniec poziomy Bitcoin, 1700 bitcoinów na przy 52, 5600 przy 53, tak te są pozycje założone odkąd włączyłem, bo to jest Order Book Live, pamiętajcie. Jak sobie na to zerkniemy, no to widzimy cały czas przewagę po stronie kupujących, tak? Po tej stronie tutaj jest więcej tych bitcoinów ustawione na zakup niż tych na sprzedaż. Zobaczymy, pamiętajmy, to są tylko order booki. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, jeżeli interesuje Cię taki content, zapraszam do subskrypcji, a my słyszymy się w środę. Hej, pozdrawiam i życzę Tobie miłego tygodnia.